Witaj. Nazywam się Ewa. Pracuję w księgowości. Czy ty też miałeś problem z fakturami za telefon? Wiesz pewnie, ile czasu zajmuje przyporządkowanie każdego numeru do centrum kosztów. Pomyślałam, może Spuma pomoże mi rozwiązać ten problem? Poprosiłam o pomoc Jacka, naszego informatyka. Cześć. Ewa powiedziała mi, że księgowanie faktur za telefony komórkowe trochę różni się od reszty. Dlatego na początek w Spumie stworzę nową klasę dokumentu. Teraz będzie trochę technicznie. Wrócę do Was za chwilę. OK. Uruchamiam aplikację administratora i dodaję typ faktura.tel. Jako klasę bazową ustawiam fakturę. Resztę atrybutów ustawiam dowolnie. Dodaję pole informujące o numerze dokumentów SAP oraz atrybuty linii. Kolumny indeks i MPK są słownikami pobieranymi z SAP, odpowiednio usług oraz centrów kosztowych. Ważne, aby zaznaczyć opcję dowolne wartości. Czekaj, Jacek, daj mi wypróbować, jak to działa. Jeszcze Ci będę potrzebny. Musimy zaksięgować te dokumenty w SAP. Do zobaczenia. Na próbę wrzuciłam do rozpoznania kilka faktur od operatora komórkowego. Jedna jest z września, a druga z grudnia. W październiku dokupiliśmy nowy numer. Chcę zobaczyć, jak program zinterpretuje dodatkowy wpis w rozliczeniu. Ciekawa jestem, jak Spuma rozpoznała dokument. Na podstawie słów kluczowych wybrał się typ. OCR rozpoznał również numer i datę płatności. Znalazł NIP, więc zaproponował klienta z bazy SAP. Poproszę dział handlowy o opisanie tej faktury. Zaloguję się na pracownika działu handlowego. Przy opisywaniu kosztów skorzystam z rozpoznanych przez OCR danych. Mechanizm rozpoznał 3 kolumny w pozycjach. Numer telefonu jako indeks i MPK oraz wartość. Zobaczcie, ile pozycji muszę co miesiąc opisywać. Zaznaczam wszystkie wiersze i przenoszę je do linii dokumentu. Chcę, żeby mechanizm zapamiętał ustawienia kolumn indeks i MPK. Wszystkie 36 numerów przekopiowało się do linii dokumentu. Zobaczmy. We wszystkich pozycjach z wykrzyknikami muszę określić prawidłową wartość ze słownika. Dla całej kolumny usługa określam pozycję telefony komórkowe. W kolumnie MPK wybieram odpowiednie centrum dla każdej pozycji z osobna. Zajmie to chwilę. Uzupełniłam już wszystkie linie. Przyznam, trochę to trwało. Teraz wystarczy, że zatwierdzę dokument. Następna będzie faktura z listopada. Zobaczycie, co się stanie. Linie są na razie puste, ale wystarczy, że na wynikach OCR wybiorę kopiuj do linii. Spuma zapamiętała poprzednie ustawienia i nie tylko to. Zobaczcie na utworzone linie. Na podstawie poprzedniej faktury i danych OCR mechanizm automatycznie przyporządkował indeks i MPK. Sprawdzę tylko, czy wszystko zostało wypełnione. Jedna pozycja jest nieokreślona. To jest nowy numer Zośki Bąk z działu zakupów. Zrobię więc prawidłowe dopasowanie. Jeszcze tylko usługa i gotowe. Teraz każda następna faktura zostanie automatycznie opisana przy pomocy wyników OCR i danych historycznych. Dział handlowy na pewno jest szczęśliwy. Ma zdecydowanie mniej pracy przy opisywaniu. No dobrze, ale co ze mną? Ja też chciałabym uniknąć wklepywania tych linii pozycja po pozycji. Chyba znowu muszę poprosić o pomoc Jacka.
Aby dodać do systemu ERP dokument księgowy bezpośrednio ze Spumy, muszę skorzystać z funkcjonalności procesów. Pierwsza czynność to dodanie przycisku, który uruchomi proces. Diagram, który widzicie, wykonuje następujące kroki. Pobiera dane nagłówka i linii z dokumentu Spumy. Dodaje na ich podstawie fakturę zakupów SAP. Wiąże obydwa dokumenty ze sobą. Rozumiem, że jedyne co mi zostało do zrobienia to nacisnąć przycisk. Tak, jak będziesz potrzebowała mojej pomocy, zadzwoń. W końcu wracam do swoich obowiązków. Jeszcze szybki rzut oka na linię. Sprawdzam, czy wszystko gra i wpisuję ewentualne uwagi. No to księgujemy. Spuma krok po kroku wykonuje proces, który stworzył dla mnie Jacek. Na końcu aktualizuję dokument i wiążę go z zapisem księgowym. A jak wygląda to w SAP? Zobaczmy, czy jest faktura zakupu o numerze 278. Wszystko zostało automatycznie zaksięgowane oraz skojarzone. Brawo, Spuma! A my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia!